Pierwszy wykład w języku polskim był 2 września 1995 roku. Tytuł wykładu było „Czy uznajesz Jehowę za swoją twierdzę?” Zbyszek Kapciak. Zaraz na samym początku, kiedy zaczęliśmy tą polską grupę już działać, to na wiosnę, bo już dołączyli do nas nieochrzczeni głosiciele. Ci, z którymi tam studiowaliśmy, my i inni na początku. Więc na wiosnę było nas nieochrzczonych 17 osób gotowych do głoszenia. I wyruszyliśmy zabrać na pamiątkę i w 96 na wiosnę, w kwietniu, już była polska pamiątka po polsku. Była pamiątka po polsku, a na pamiątkę przyszło 109 osób. No, 109. 109 osób na tyle na 17 gościeli. Tak. W 96 już ochrzciły się 2 siostry. Na kongresie, to było w London Arena, na Docklandach. Był kongres wtedy i tam już 2 polskie siostry się ochrzciły, które z polskiej grupy. To były one, potem się ochrzcił Buś. Na jesień. Janusz Buś. Potem na wiosnę Ania się ochrzciła. A latem, zaraz na następny, 97 rok, znowu na tym stadionie dużym Twickenham, ochrzciło się 6 osób. 2 małżeństwa? 2 małżeństwa, 1 brat, bo jego żona się ochrzciła jako pierwsza, on na następny rok, a to tak, w Irlowie się ochrzcili, Gorzałkowie, drugie małżeństwo, Mirek Chrzanowski i Dawid. Tylko przed Poznań Zbór były tylko 2 grupy. Ta na Camden i na Woodview. I z tych 2 grup powstał zbór. 1 listopada 2000 roku. Od 1 listopada legalnie zostaliśmy zborem. Na Na Camden. Camden. I było wtedy chyba 3 starszych. Jeden był polskojęzyczny brat. Zbyszek Kapciak. I do niego dołączyli właśnie Clive i Clive Owen. Nie, Matthew Owen. I był taki krótki okres, gdzie właśnie 2 braci, ten znaczy Anglików, można powiedzieć, Zasługowali w polskim zborze. prowadzili polski Zbór. duży, rozwydrzony. Oczywiście, że było tam chyba przynajmniej 3, ale pamiętam, było osób pomocniczych, którzy byli Polacy, nie? Janusz Buś był, Mirek Ogorzałek i też był przez krótki okres też sługu pomocniczym anglojęzyczny brat Bill Pickup. Ja przyjechałam tirem. Jechałam 3 dni. Ale naprawdę. W 94. A ty? Ja przyjechałem autobusem, normalnie jak człowiek. W 93 chyba, tak? Nie pamiętam dokładnie. Po raz pierwszy właśnie wtedy spotkałam się z prawdą. Janusz mi zaczął głosić. Tak mi głosił, że przez 2 noce płakałam. Bardzo gorliwie i dosadnie. Tak. A potem brat nas zaczął odwiedzać. Na pierwszą pamiątkę, jak u nas zaproszono, nie przyszliśmy. Mieliśmy jakiś taki słaby wykręt. Pamiętam, że home office nas gonił. Ale studium zaczęło się chyba rok później. No bo home office nas gonił. W którym roku? W którym roku? 95. W maju.
I też byliśmy na tej pierwszej trące. No, oni byli w angielskim zborze, no nie było wtedy ani polskiej grupy nawet. No, ale to już były zalążki właśnie pierwszej grupy. Było chyba wtedy paru braci i nas 11 osób zainteresowanych. Tak, no i ta grupa się spotkała przy angielskim zborze, w małej salce. No. Był bardzo fajny zbór wtedy na Camden, bo ten zbór był jakby przynależny do Bethel tutaj londyńskiego, więc dużo braci było z Bethel, był bardzo wysoki poziom. Bardzo nam się podobało, chociaż ja akurat nic nie rozumiałam, bo po angielsku zero. Ale podobało mi się, bo były fajne pokazy na przykład. Bardzo realistyczne. Zosia Puchnicka była takim głównym motorem napędowym i tej grupy, i zboru. Braci angielski nawet naciskała, można powiedzieć. Nie? Cały czas za nimi chodziła i mówiła i prosiła i tak dalej. I w końcu oni tak troszkę wzięli tę grupę z przymrużeniem oka. Mówię, dobra, dla spokoju, jest tu kilku Polaków, damy im tam, niech się spotykają. Na początku tak to brali, będzie grupka jakaś może, ale zobaczyli, że to naprawdę rośnie, rozwija się. I to bardzo szybko, nie? No. I przydzielili później braci angielski, żeby już zaczęli się konkretnie opiekować grupą. Na początku, ponieważ Polska nie była wtedy w Unii, więc nie wszyscy bracia mieli wszystkie sprawy pouregulowane jeszcze, jeśli chodzi o pracę i tak dalej. Więc Zosia była wtedy, miała uregulowany, jeszcze jedna siostra, więc one prowadziły strażnicę. Ja pamiętam, jeszcze zainteresowani byliśmy. W kapelusiku ładnie strażnicę prowadziła siostra i bracia, którzy nam z Polski, na przykład cudzy pomocnicy starsi, byli, nie? Ale z powodów różnych nie mogli tego robić i my pamiętam, jak siostry prowadziły normalnie zebranie całe. No, to było ciekawe dość, tak, jak teraz wspominam. Też wyzwaniem dla nas było, jak zbór przenieśli z Camden na Tottenham, bo myśmy mieszkali na Sloane koło Wiktorii. Więc znowu z samego centrum Londynu przebić się. 2 godziny czasami na zebranie jeździliśmy. Niejednokrotnie jeździliśmy na zebranie, jadąc, trafialiśmy na ostatnią modlitwę potem około 9 godziny. Na amen czasami. No. Ale tak było, że jak został na Paxton, na Tottenham przeniesiony zbór, to tak szybko się rozrósł, że doszło do 300 chyba 40-50 osób. Jeden zbór, więc bracia podzielili zebranie na 2 zebrania. Tak. Dalej było 150 osób na każdym zebraniu, więc ten wzrost był później dość taki szybki, duży. No i później jak ten duży zbór był, to znowu nastąpił podział i utworzono zbór w Norfolk. Bo my zawsze jak przechodząc ze zboru do zboru, to przychodziliśmy z tymi samymi ludźmi. No bo one się rozrastały i potem i tak część zboru szła do następnego zboru. A tutaj na Streatham to było jakby nasza grupa, ile tam było? 15 osób? I potem już i inne grupy były, więc takie jakby trochę, i tak było widać nawet, jak wszyscy siadają, to te grupy tak siadają, nie tak, że się wszyscy jakoś miksowaliśmy, tylko właśnie te grupy obok siebie siadały, nie? Ale wspólny język szybko jakoś się znalazł. A kto u nas był na początku? Był Tymek? Tymek był. A kto trzeci? Jakubiak. A potem Lech przyjechał na Łoszek, no. To pamiętam. Przyjechaliśmy do Londynu 29 października 2004 roku. Był wtedy tylko jeden zbór na Tottenham. Ale przychodziło tam ponad 300 osób, po czym pod koniec grudnia zbór został podzielony i powstał nowy zbór West na Northwood. Bardzo się z tego ucieszyliśmy, bo jak dojeżdżaliśmy do tamtego zboru starego, to żartowaliśmy, że 2 razy w tygodniu jedziemy na zgromadzenia, bo było tak dużo ludzi i tak daleko trzeba było dojeżdżać. Więc jak powstał nowy zbór, to można już było poznać braci, bo w tym starym to nikt nie wiedział, kto jest zainteresowany, kto przyjechał, kto wyjechał. Trudno było kogokolwiek poznać. Pierwsze 2 tygodnie mieszkaliśmy na północy Londynu. Southgate, koło stacji Southgate. Ale z czasem przenieśliśmy się na Hammersmith, przygarnęły nas 2 siostry. Siostra Ewa Sawicka i siostra Elżbieta Pali. Na początku zebrania studium książki miały miejsce na Hammersmith w sali królestwa, ale bracia dali nam wypowiedzenie i musieliśmy gdzieś się ewakuować. I z czasem znaleźliśmy mieszkanie po południowej stronie rzeki,
na Roslyn Avenue. Tam już swobodnie mogły się odbywać zebrania. Dołączyła do nas Marzenka Sobolewska, także w 5 osób wynajmowaliśmy dom. I na studium książki przychodziło nawet 30 osób, powyżej 30 osób. Wszyscy spotykaliśmy się w takim małym salonie. Często nie było miejsca dla wszystkich. Zdarzyło się nawet raz, że brat musiał siedzieć za wersalką na śmietniku, bo nawet już miejsc stojących nie było. Ale było wesoło. Przyjeżdżali z centrum niektórzy. Janusz Buś i Ania Buś przyjeżdżali z centrum, wtedy mieszkali na Sloan Square. Niektórzy z okolic Clapham przyjeżdżali. Z okolic Hammersmith i Aż po Ealing. Aż po Ealing. aż po Ealing, tak. Acton Tak. i Harlesden. Chyba najdalej to było z Harlesden, Tak. dojeżdżali na studium książki. Piotr Kowalik i jego żona. I na początku troszeczkę nie było mi to po drodze. Wcale nie było po drodze. Nie byli zadowoleni z tego, że muszę tyle dojeżdżać. No ale to brat Janusz Buś sprecyzował. Modliliście się o takie miejsce, no to teraz nie narzekajcie. Bo ciężko było wynaleźć taki dom, który byłby w lokalizacji odpowiedniej i warunki, żeby były odpowiednie, żeby była w nim grupa książki. Ale dzięki modlitwom braci udało nam się znaleźć takie miejsce. Jeden brat śmiał się, że to historyczne wydarzenie, bo to pierwsza grupa książki na południe od Tamizy. Więc tak się zaczęła historia południa. Tak, to był rok 2005, początek 2005 roku. Więc dojeżdżaliśmy na zebrania na Nordholt, co zajmowało około 1,5 godziny w jedną stronę. W sobotę. W soboty i w poniedziałki. I często zdarzało się tak, że z zebrań szkoły i służby wracaliśmy przed północą. Mieliśmy zbiórki też do służby w sobotę rano. Nie, w niedzielę rano właściwie. Przyjeżdżał do nas brat Clive Smith. Jemu zajmowało ponad 2 godziny, żeby dojechać. Dojeżdżał aż z Romford na zbiórki. Więc cały Londyn musiał praktycznie przejechać, żeby do nas dotrzeć. Na 15 minut zbiórki. I do służby. Czasami zdarzało się, że się spóźniał. Nawet pół godziny. W międzyczasie już zbiórka się odbyła. Ale na przykład jak wszedł na koniec zbiórki, no to nikt nie mówił, że już zbiórka się odbyła. Bo wszystkim nam było szkoda, że tak daleko przyjechał i zbiórkę przeprowadził jeszcze raz. Tak, więc nie mieliśmy serca mu mówić, więc często mieliśmy po 2 zbiórki. Pierwsze polskie zgromadzenie, na którym byliśmy, to było mniejsze zgromadzenie na Colindale W 2004 roku. w grudniu. W grudniu 2004 roku było nas tam około 700 osób. Ale już się nie mieściliśmy. Już było za ciasno na tej sali. Zgromadzeń letnich jeszcze nie było. W 2005 roku jechaliśmy na Twickenham wszyscy po angielsku, nie było tłumaczenia. W 2006 roku w ogóle nie było polskiego też. Ponieważ w Polsce były międzynarodowe. Tak, więc dużo osób pojechało do Polski. I dopiero w 2007 było pierwsze zgromadzenie w Coventry po polsku. I przez pewien okres mieliśmy tylko jedno zebranie na południu, a na jedno jeździliśmy jeszcze dalej na Nordholt przez pewien czas. Stworzyliśmy grupę, mieliśmy tylko w niedzielę zebranie o godzinie 10. Ja pamiętam, jak pierwszy raz jechałem na Streatham. Nie podobało mi się w ogóle samochodem i jechałem na szkolenie. Bracia mieli mnie przeszkolić, jak obsługiwać konsolę, sprzęt, nagłośnienie. I pamiętam wtedy pierwsze wrażenia nie były zbyt miłe, jeżeli chodzi o Streatham. Ale bardzo cieszyliśmy się z tego nowego zboru, bo było dużo osób, na przykład zainteresowanych, takich jak jeszcze Jola Czepiel w tamtym okresie, która jako studiująca osoba musiała tak daleko dojeżdżać na zebrania. I to właśnie było bardzo trudne dla wielu osób, więc kiedy powstał zbór na Streatham, to wiele osób mogło zrobić postępy dzięki temu, że ten zbór tu był. Kiedy przyprowadziliśmy się tutaj, no to już chcieliśmy, żeby tutaj powstał ten zbór, bo już mieliśmy dosyć dojazdów. Wcześniej dojeżdżaliśmy na Tottenham, później na Mailand, a mieszkaliśmy koło Romford.
I kiedy byliśmy na Mailand, poznaliśmy bliżej pewne osoby, które nie znaliśmy z Central, ponieważ na Tottenham przyjeżdżały osoby z Croydon, z Clapham, tak jak Zenia Brzezińska, czy też Pniewscy, czy Wielimborki, ale po prostu nie było szansy poznać tych braci, ponieważ pamiętam, że już ostatnie momenty to było tak, że większość stała pod ścianami. No i kiedy powstał nowy zbór na Mailand i na North, London Polish North, to się wszystko trochę rozładowało, ale nie na długo. Okazało się wtedy, że jest potrzeba utworzenia zboru na południu. W ogóle wtedy żadnego zboru na południu nie było. Były już 4 albo 5 zbory na północy. No i plany dotyczące utworzenia zboru na południu. Pamiętam wtedy, jak na jednym z pierwszych zgromadzeń obwodowych bądź specjalnych spotkałem się z bratem Januszem Busiem oraz Tymoteuszem Łenamem i tam z jeszcze innymi starszymi i okazało się, że brat Janusz Buś byłby gotowy z centrum Londynu koło Wiktorii, jak to się nazywa? Sloane Square, bo tam wtedy mieszkali. Chętnie wyrazili zgodę, gdyby miał powstać ten zbór, popierania tego zboru i dojeżdżania na zebrania gdzieś na południu. Kolejnym bratem właśnie był Tymoteusz Łenam. Razem z żoną też byli skłonni przenieść się tutaj w te okolice. No i zostałem tylko ja. My myśleliśmy z Agnieszką wtedy o tym, żeby wynająć mieszkanie, a nie pokój, ponieważ spodziewaliśmy się naszego synka Kubusia. No i wtedy, biorąc pod uwagę fakt, że miałby powstać zbór na południu, zaczęliśmy poszukiwania związane z naszym mieszkaniem właśnie gdzieś w tych okolicach, żeby móc się przenieść. Bracia postawili warunek, żeby najpierw zorganizować zebrania, żeby można było ocenić, czy jest sens w ogóle, żeby ten zbór powstał. No i pamiętam, że zaczęły się wtedy rozmowy odnośnie miejsca, lokalizacji tego zboru. Wybór padł na Streatham jako centralne miejsce południa, gdzie dała możliwość osobom z Cartford, z Croydonu, z Morden, czy też z Putney, tam gdzieś jakieś osoby były. Chyba tak. W każdym razie było porozrzucanych tych braci. To było takie centralne miejsce, które pozwalało niejako łatwiej każdemu dojechać, aniżeli miałoby być to, ten zbór miałby być utworzony w każdym innym miejscu. Zebrania miały miejsce od bodajże późnej wiosny do powstania zboru na London Polish South, który powstał 1 stycznia 2008 roku, tak? A zebrania rozpoczęły się od 2007 roku, dokładnie nie pamiętam. To nie pod koniec bardziej? 8 miesięcy były. 8 miesięcy było organizowane. 8 miesięcy było zebranie? Tak. Faktycznie, no, że był jakiś czas, no. Bo my jeszcze jeździliśmy wtedy na książkę jeździliśmy. Na książkę na Woodford za Walthamstow z Jakubem, pamiętam. I na czwartkowe zebranie jeździliśmy. I na czwartkowe jeździliśmy na Mailand. Tylko niedzielne mieliśmy tam u siebie już. I niedzielne były tutaj na Streatham. I tak było przez prawie 8 miesięcy. I to dało podstawy do tego, że bracia z biura oddziału i też bracia z tych starsi z tego kompleksu sal na Streatham zrozumieli, że po prostu jest taka potrzeba, żeby tutaj powstał polski zbór. No i dzięki temu taka decyzja napłynęła. Pamiętam, że my przeprowadziliśmy się w już marcu mieszkaliśmy tutaj, 2007 roku na południe i później miesiąc, bardzo 2. się ucieszyliśmy, jak dowiedzieliśmy się, że zebrania będą się odbywać
7 minut autem od naszego miejsca zamieszkania. To było bardzo poręczne wtedy. Ale już samo to, że było dużo Polaków w tych rejonach, bo ja pamiętam, że zaraz jak się tu przeprowadziliśmy na południe, to ja omawiałam się z siostrami z Mailand, z tego zboru, i one przyjeżdżały zazwyczaj rano do mnie, i ponieważ nie było tam zboru na południu, więc żeby głosić, to musiałyśmy po prostu iść głosić na ulicy. Ale to była bardzo świetna służba, ponieważ Polaków było naprawdę sporo dookoła w porównaniu z rejonami, gdzie mieszkaliśmy wcześniej. I po prostu szłyśmy do służby na ulicę. To były 2 godziny służby mniej więcej, do 2 godzin. No i udawało nam się spotkać Polaków i porozmawiać z nimi. I to było bardzo fajne. Pamiętam, że to była dla mnie rewelacyjna służba wtedy. Mimo że właśnie nie było jeszcze terenów, nie było... bo nie było formalnie zboru tutaj na południu, nie? Jeśli nie przypomniałem sobie od tego miejsca, co mieszkaliśmy tam na starym miejscu, gdzie obecnie mieszkają bracia Paluchy, to jak wychodziliśmy od tego miejsca spacerkiem i po drodze głosiliśmy, bo tam tylu Polaków było, do Tooting Broadway i z powrotem, to 1,5–2 godziny i rozmowy były. I widać było, że tu jest potrzeba, że tu potrzeba jest ludzi, żeby głosili, nie? Na terenach. I tak jak przypominam sobie dokładnie, może nie pamiętam, ale zbór, jak powstał tutaj na Streatham, to miał albo 54, albo 56. Około 60 zawsze. Jakoś tak. 54 albo 56, 60 nie przekraczał na pewno. Miał głosicieli. Tak ta liczba z roku na rok po prostu rosła, bardzo rosła i w sumie tak jak byliśmy w Polsce na terenie, gdzie bardzo mało przychodziło zainteresowanych w ciągu roku, to tutaj naprawdę bardzo dużo się przewijało ludzi i do tej pory tak jest. Jehowa chciał, żeby tu powstał zbór. To stało się oczywiste. Szybko stało się to oczywiste, że tak miało być.